Cześć. Dziś na tapet bierzemy temat, który, budzi trochę emocji w świecie rowerowym. Buty MTB, te typowo górskie, na szosie albo gravelu. Cześć. No właśnie. Czy to herezja, czy może całkiem sprytne rozwiązania? Dokładnie. Przyznam, że sam długo myślałem, że to, trochę dziwne. Ale przejrzeliśmy sporo materiałów, opinii i wygląda na to, że sprawa nie jest taka oczywista. Naszym celem jest dzisiaj wgryźć się w te źródła, zobaczyć, jakie są faktyczne różnice, plusy, minusy. Kiedy ta wszechstronność butów MTB naprawdę się opłaca, a kiedy jednak specjalizacja szosowa wygrywa. Dobra, to zacznijmy od podstaw. Buty MTB. Z czym się kojarzą? No, wiadomo, teren. Przede wszystkim są stworzone z myślą o chodzeniu, prawda? To jest chyba kluczowe. Tak, mają solidny bieżnik, podeszwa jest zwykle bardziej elastyczna niż w szosówkach, chociaż dalej sztywna w porównaniu do, Adidasów. No i najważniejsze, schowany blok. Ten mniejszy na 2 śruby system SPD, to on pozwala w miarę normalnie chodzić, wejść do sklepu czy gdzieś podejść, no i bloki się tak nie niszczą. I są też, generalnie bardziej wytrzymałe na takie traktowanie poza rowerem. A w kontrze mamy buty szosowe. Tutaj filozofia jest zupełnie inna. Chodzi o maksymalny transfer mocy. Czyli sztywność i jeszcze raz sztywność. Dokładnie. Podeszwy często karbonowe, ekstremalnie twarde, gładziutkie od spodu, bez bieżnika, no i ten duży, wystający blok na 3 śruby Luk SPD-SL. W których chodzenie to jest, umówmy się, dramat. Ślisko, niewygodnie, a bloki zdzierają się w oczach. To są buty do pedałowania, koniec kropka. Właśnie. Narzędzie specjalistyczne. Ale pytanie, które się nasuwa i które pojawia się w tych materiałach, czy tą różnicę w sztywności, ten super transfer mocy, naprawdę odczuje taki zwykły amator, czy to nie jest bardziej domena prosów? To jest świetne pytanie. Teoretycznie tak, sztywniejsza podeszwa, większa platforma to lepsze przeniesienie siły. Ale wiele źródeł podkreśla, że dla większości z nas, amatorów, szczególnie jak jeździmy turystycznie na dłuższych dystansach, to ta różnica może być pomijalna. Dokładnie, a komfort zyskany dzięki butom MTB, zwłaszcza możliwość chodzenia, może być o wiele cenniejszy. Okej, to skoro znamy różnicę, przejdźmy do gravela. Rower, który łączy szosę i teren. Tutaj chyba buty MTB pasują jak ułał. Oj tak, zdecydowanie. Gravel to wszechstronność, a buty MTB są jej kwintesencją w obuwiu. Komfort chodzenia bezcenny. No tak, zwiedzanie po drodze, jakaś trudniejsza sekcja, gdzie trzeba zejść z roweru, albo po prostu przerwa na kawę w miasteczku. Właśnie. Do tego bieżnik daje pewność na luźnej nawierzchni, no i wytrzymałość buta też jest ważna. Co ciekawe, niektóre źródła sugerują nawet, że na gravelu zbyt sztywny but szosowy może być wręcz mniej komfortowy. tak, bo przenosi więcej wibracji z nierówności. Czyli buty MTB na gravelu to często nie kompromis, a po prostu optymalny wybór. Dobra, to teraz wejdźmy na ten grząski grunt. Buty MTB na szosie. Wspomniałem o tym, że niektórzy autorzy, jak ten z kanału Lazurower, mówią o tym wręcz jak o odkryciu. I że coraz więcej amatorów tak jeździ. Dlaczego? No właśnie, dlaczego? Główny powód, który się przewija, to znowu ten komfort chodzenia. Podczas postojów, jakiejś awarii. Wyobraź sobie, łapiesz gumę w deszczu 2 kilometry od domu. W szosówkach to jest koszmar. Ślizgasz się, idziesz jak pokraka. W MTB po prostu idziesz. Jedna para butów, jeden system pedałów, czyli SPD, pasuje do gravela, do MTB, może nawet do zimówki czy roweru miejskiego. To jest argument. Oczywiście są też minusy albo potencjalne minusy. Dla purystów to może być kwestia estetyki, ten wspomniany przypał. No tak, że to nie wygląda pro. Z punktu widzenia czystej wydajności, teoretycznie system SPD ma mniejszą powierzchnię podparcia, może być minimalnie mniej sztywny niż topowe systemy szosowe z blokiem na 3 śruby. Czasem mówi się też o minimalnym luzie roboczym w SPD. Ale znowu, czy amator to odczuje? No właśnie, wiele źródeł twierdzi, że raczej nie. A jeśli chodzi o sztywność, to przecież są też bardzo sztywne buty MTB, na przykład te przeznaczone do wyścigów XC. One często mają karbonowe podeszwy. Czyli argument o mniejszej efektywności dla amatora jest trochę naciągany. Może być naciągany albo po prostu nieistotny w porównaniu do zysków w komforcie i praktyczności.
A co z początkującymi? Osoby, które dopiero zaczynają przygodę z pedałami zatrzaskowymi. Tu chyba łatwość i komfort psychiczny są kluczowe. Absolutnie. Dla kogoś, kto się uczy, możliwość normalnego postawienia stopy, chodzenia bez ślizgania się na blokach, to ogromna zaleta. Mniejszy stres przy nauce wpinania i wypinania. Tak, dlatego buty MTB, często te turystyczne, są bardzo polecane na start. Warto wybrać model o umiarkowanej sztywności, może z kompozytową podeszwą, niekoniecznie od razu karbon. I z prostym zapięciem, rzepa, klamra, no i oczywiście idealne dopasowanie rozmiaru to podstawa. Dobrze, to podsumowując naszą dzisiejszą analizę źródeł, wychodzi na to, że buty MTB są zaskakująco wszechstronne. Na gravelu to w zasadzie standard i często najlepszy wybór, a na szosie A na szosie to bardzo praktyczna opcja dla wielu rowerzystów, szczególnie amatorów, turystów, długodystansowców. Tych, którzy cenią sobie komfort chodzenia i uniwersalność bardziej niż absolutną wydajność rodem z peletonu. kluczem jest oczywiście używanie pedałów w systemie SPD, tych na 2 śruby. Tak. I na koniec taka myśl może trochę prowokacyjna. Czy my, amatorzy, w tej pogoni za maksymalną efektywnością, za kopiowaniem rozwiązań zawodowców, za tą sztywnością i każdym watem, nie zapominamy czasem o tym, co w jeździe na rowerze najważniejsze? Czyli o czym? O komforcie, praktyczności i po prostu o radości z jazdy na własnych warunkach. Może czasem warto odpuścić ten pro-wygląd na rzecz realnej wygody.